Witajcie kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem Wam o Pro Tools 2022.4. Nowa aktualizacja Pro Tools, która się pojawiła i zrobiła troszeczkę zamieszanie niektórymi fajnymi funkcjami, które Wam dzisiaj przedstawię. Zapraszam serdecznie na odcinek, daj łapkę w górę, kliknij subskrypcję i dzwoneczek, a żadne treści na moim kanale Cię nie miną, a przechodzimy już do tego filmu. Zapraszam serdecznie. Witajcie kochani, witajcie. Pierwsza rzecz, która w naszym Pro Toolsie 2022.4 się zmieniła, to nazewnictwo subskrypcji Pro Toolsa. W tym momencie możemy skorzystać z Pro Tools Artist, z Pro Tools Studio i z Pro Tools Flex, które odpowiada HD. I tutaj mamy tabelkę, moi drodzy, jeśli ściągniecie sobie plik What's New, to mamy tutaj tabelkę, która mówi nam o tym, jakie zmiany rzeczywiście w Pro Tools nastąpiły i jakie są te poszczególne subskrypcje. Głównie różnią się ilością śladów, moi drodzy, no i tutaj funkcjami, gdyż ta Artist wersja to jest wersja, że tak powiem, najbiedniejsza, a znowu Flex to jest ta najbardziej rozbudowana, no i jeszcze Studio, wersja, w której mamy bardzo dużo kanałów audio i jest to bardzo też rozbudowana wersja, moi drodzy, no ale to jest taka wersja po prostu pośrednia pomiędzy tą najbardziej ubogą, a tą najbardziej rozwiniętą, tą, z której korzystają w profesjonalnych studiach nagraniowych. Także głównym powodem tej właśnie aktualizacji było to, żeby przyzwyczaić nas znowu do kolejnych nazw Pro Toolsa, czyli do tego, że mamy Artist, mamy Studio i mamy Flex, kochani. Zobaczmy, co jeszcze wydarzyło się w Pro Tools. Kolejna zmiana, która w Pro Tools nastąpiła, to skróty klawiszowe. Skróty klawiszowe, które od tej pory możemy sobie dowolnie modyfikować i dowolnie odnajdywać. Wystarczy wejść sobie w Setup i wchodzimy sobie w Keyboard Shortcuts i mamy tutaj skrót Start, Shift i literka K. Jeśli to naciśniemy, to powinno nam się odpalić Keyboard Shortcuts i mamy tutaj wyszukiwarkę skrótów. Możemy sobie na przykład wpisać literkę J i zobaczcie, jakie skróty klawiszowe mamy z literką J. Możemy sobie dodać na przykład Shift i wtedy tutaj nasza wyszukiwarka będzie nam się zamieniała i będzie szukać nam kolejnych skrótów związanych z konkretnymi klawiszami. Oczywiście możemy też sobie zmieniać tutaj nasze skróty klawiszowe. Możemy je sobie edytować. I teraz możemy sobie na przykład sami stworzyć jakiś skrót klawiszowy. Tutaj jeśli wciśniemy sobie Search by K, możemy sobie tutaj szukać po prostu wpisując jakąś frazę. Na przykład disk space. Mamy tutaj disk space, czyli ilość naszego miejsca na dysku. I teraz tak, jeśli chcemy sobie stworzyć jakiś skrót klawiszowy, to możemy to zrobić tutaj. Klikamy sobie. I możemy teraz wprowadzić sobie jakiś skrót klawiszowy. Ja sobie wprowadzę na przykład F12. Wprowadziłem F12 i dajemy sobie OK. I w tym momencie, kiedy nacisnę F12, to mój disk space się tutaj odpala, prawda? Okienko. Odpala się. Gdybym chciał to zmienić, oczywiście mogę sobie zawsze wrócić do poprzedniego układu Reset All. Moi drodzy, mogę tak to tutaj zrobić.
Tutaj są oczywiście również presety, jeśli chodzi o nasze skróty klawiszowe. Możemy tutaj zapisywać sobie ustawienia tych skrótów klawiszowych. Jest to bardzo, bardzo pomocne, moi drodzy. Na przykład możemy sobie właśnie stworzyć skrót do tworzenia click tracka, naszego tutaj klika. I wystarczy teraz, że naciśniemy sobie jakiś klawisz. Ja pozwolę sobie zostać przy tym F12 i teraz dajemy OK i w tym momencie F12 tworzy nam click track. Bardzo to jest pomocne. Uważam, że jest świetnym rozwiązaniem. Naprawdę dużo funkcji tutaj możemy sobie uprościć w Pro Tools i dodawać własne skróty, co nie było dostępne na przykład dla komputerów PC. Było to dostępne na Macach, ale to też inaczej się trochę to robiło. Także teraz jest to bardzo, bardzo fajna funkcja. Przejdźmy dalej do kolejnych funkcji Pro Tools. Kolejną rzeczą, która się pojawiła w Pro Tools, to jest Pro Tools Search, czyli taka wyszukiwarka Pro Tools. Możemy ją znaleźć w zakładce Window i tutaj Pro Tools Search, Start, Shift i S. Klikamy i mamy wyszukiwarkę. I co tutaj możemy zrobić? Możemy sobie tutaj wyszukiwać różne rzeczy i na przykład możemy sobie tutaj znaleźć kompresor, expander na przykład, albo jakąś wtyczkę, prawda? Na przykład Normalize. Audio Suite Normalize. Klikamy i uruchamia nam się ta tutaj wtyczka, prawda? Bardzo to jest fajna opcja. Moi drodzy, Pro Tools Search. Fajnie to działa. Na przykład możemy sobie znaleźć jakiś plugin. Powiedzmy delay. I na przykład znajdujemy sobie jakiś plugin, prawda? Tutaj możemy sobie to w bardzo prosty, szybki sposób znaleźć. Wyszukiwarka Pro Tools. Także polecam się z nią zapoznać i działać sobie dalej w Pro Tools. Zobaczmy, co jeszcze w Pro Tools nowego. Kolejna rzecz, która się pojawia, to jest Video Color Space. To jest funkcja, która jest dostępna dla Pro Tools Studio i Pro Tools Ultimate. Jest to funkcja, która pozwala nam właśnie zoptymalizować reprezentację obrazu SDR i HDR. Polecam się zapoznać Wam z tym, jeśli pracujecie z obrazem i robicie tutaj jakąś postprodukcję. Ja w Pro Toolsie nie korzystam z wideo, korzystam jedynie z miksowania, z funkcji miksowania audio. Nie korzystam z wideo, ale taka funkcja pojawiła się właśnie w tej aktualizacji, dlatego o niej tutaj Wam wspominam. Także bardzo, bardzo fajna sprawa, jeśli chodzi o Pro Tools. Zobaczmy, co jeszcze nowego. Kolejna rzecz, którą proponuje nam Avid w Pro Toolsie, jest to nowy dashboard. Nowy dashboard, który odpalamy skrótem Ctrl, Alt i O. I tak wygląda nasz dashboard. Mamy tutaj oczywiście klasyczne funkcje, czyli tworzenie nowej sesji. To też w filmach o Pro Toolsie na moim kanale możecie znaleźć, jeśli szukacie tego typu filmów. Ostatnio otwarte sesje, projekty. To są te projekty, które przechowujemy w chmurze, którymi możemy się dzielić za pomocą właśnie na przykład Artist Chatu i sobie razem komponować z innym użytkownikiem Pro Tools kolejne utwory. No i tutaj nowinka, czyli Getting Started, czyli wszystko to, co musicie wiedzieć o Pro Tools, łącznie z materiałami. Tutaj są wszystkie samouczki, jak i również filmy, które są filmami instruktażowymi, jak coś robić w Pro Tools. Moi drodzy, w subskrypcji mamy nawet pakiet filmów o miksowaniu od grupy Pure Mix, także zachęcam się Wam do zapoznania z tym. I mamy tutaj
tutaj różne template'y, które możemy sobie tutaj uruchomić. Moi drodzy, mamy podcasting, mamy singer, songwriter i mamy beats. Zobaczmy w takim razie, co jeszcze w Pro Tools 2022.4. Teraz dwie kolejne funkcje, które pojawiły się w Pro Tools. Już Wam śpieszę powiedzieć, o co chodzi. Pierwsza to jest taka, że moi drodzy, mamy coś takiego jak wsparcie dla Windowsa, jeśli chodzi o karty dźwiękowe. I tak, wcześniej były tylko karty, pamiętamy, że były albo M-Boxy, albo M-Audio, prawda, jeśli chodzi o te Pro Toolsy Empowered i Pro Tools LE. Potem się zrobiło tak, że Avid zniósł właśnie to, że trzeba było korzystać z dedykowanych kart, a teraz zrobił coś jeszcze. Pro Tools wprowadził wsparcie dla kart Windowsa i zaraz Wam to pokażę, na czym to polega. Ja tutaj korzystam z Fast Track Pro karty dźwiękowej zewnętrznego interfejsu, ale mogę się przełączać. I tak, wcześniej jeszcze mogliśmy korzystać na komputerach na przykład przenośnych, jeśli nie mieliśmy zewnętrznego interfejsu, mogliśmy korzystać z ASIO for All, sterownika do karty dźwiękowej. Natomiast teraz Pro Tools, moi drodzy, może korzystać z tak zwanego Windows Audio Device. I to jest kolejna rzecz, która się pojawiła. Bardzo fajne wsparcie dla tych osób, które na przykład mają laptopy i chcemy szybko coś sobie zmiksować. Niekoniecznie nagrywamy, prawda? Bo te karty nie nadają się do nagrywania tak naprawdę, te zintegrowane, ale możemy coś chcieć szybko przemiksować, coś szybko zaaranżować, no i oczywiście bez żadnych zewnętrznych kart możemy to jak najbardziej tutaj zrobić. Kolejna rzecz, którą Pro Tools wprowadza, to, że funkcja Solo Save jest jakby automatycznie implementowana, moi drodzy, bo kiedyś, żeby po prostu zatrzymać na przykład sobie solo na kanale, to trzeba było po prostu włączyć sobie, przytrzymać Ctrl i kliknąć klawisz tutaj S. I moi drodzy, zaraz to Wam pokażę. Teraz ta funkcja jest po prostu implementowana automatycznie na kanałach wysyłkowych. Zobaczcie. To jest prawda, zwykły kanał audio, a to jest kanał wysyłkowy i on od razu jest Solo Save, prawda? Mogę go wyłączyć, ale on jest domyślnie w Solo Save, więc to jest też bardzo fajne, bo kiedyś musieliśmy po prostu te kanały pomocnicze przełączać w tryb Solo Save, co trochę zajmowało czasu. No może nie dużo, ale jednak jeśli może się coś dziać automatycznie, to zawsze jest to zupełnie lepszym rozwiązaniem. Dlatego właśnie tak Wam polecam działać, jeśli chodzi o te rzeczy. Zobaczmy, co jeszcze się pojawiło w Pro Tools. Kolejna rzecz, która się pojawiła, to obecność dwóch nowych instrumentów w Pro Tools. I możemy to zauważyć i mamy tutaj Synth Cell i Groove Cell. Synth Cell to jest po prostu syntezator Pro Toolsa, który się prezentuje w ten sposób. Ja jeszcze o nim opowiem, oczywiście, jeśli tutaj będziecie chcieli. Jest to syntezator, który doinstalowujemy. Mamy tę paczkę oczywiście na naszej stronie, tam gdzie mamy produkty związane z Pro Tools i tam możemy sobie go pobrać, kochani. I jeszcze mamy jedną tutaj wtyczkę, która nazywa się Groove Cell. To jest maszyna perkusyjna, po prostu, która daje nam możliwość, po prostu to jest taki jakby AKMPC, instrument, który daje nam możliwość właśnie edytowania sampli perkusyjnych i w ogóle tutaj nagrywania perkusji, prawda? Możemy sobie tutaj różne rzeczy robić. Oczywiście o tym instrumencie to też mogę zrobić dodatkowy film, jeśli będziecie chcieli. Bardzo fajne dwa instrumenty, które w tej aktualizacji się pojawiły. Moi drodzy, takie rzeczy udało mi się wydedukować w nowym Pro Tools.
Oczywiście będą pewnie kolejne aktualizacje, kolejne jakieś tutaj zmiany, ale te uważam, że są takie najbardziej jakby zasadnicze i które mogą wpłynąć na pracę, na naszą pracę, jeśli chodzi o właśnie miksowanie w Pro Tools i w ogóle robienie czegokolwiek w tym środowisku. Także dziękuję Wam za dzisiaj, zapraszam na kolejne filmy i do następnego. Trzymajcie się, cześć!